Niedziela 8:32. Ciepło, pochmurno. Ciekawe, czy będzie padał deszcz. Mógłby padać, to byśmy nagrali efekty dźwiękowe do gry. Ale coś czuję, że nie będzie jednak. Zobaczymy. Tu jakiś owad. Nie wiem, czy złapie ostrość, ale wygląda bardzo science fiction. Oczywiście w mikroskali. Świata nie podbije. Dobra, a więc pora na demo naszej gierki, którą robimy na Godot Wild Jam 58. Temat Rain. I użyliśmy dodatkowo dwie wildcardy. Wind i no text. No dobra, Wind jeszcze nie jest użyty. Jest w zamiarze użyty. Na razie no text. Więc F5 i patrzmy, co tu się dzieje. Jest w trybie, tak jak mówiłem, tym portretowym. I mamy na dole ludzika, który ucieka od kropli wody. Gdy uderzy w niego kropla wody, ma 3 życia. Pierwsze życie stracił. Drugie życie stracił. I teraz traci trzecie. No, na razie tutaj tylko w logach widać. Żyje, martwy. Nie ma jeszcze żadnego ekranu końcowego, ani nic takiego. No. Z ciekawostek, no to jest animacja ruchu postaci. Jest animacja tła. Wiewiórka trochę grubnie i chudnie. No i pojawiające się krople. I w dodatkowym zamyśle mają jeszcze te być punkty wiatru, które gdzieś przesuwają w tą i w tą stronę. No. I różne dźwięki. Przy utracie pierwszego życia jest jeden dźwięk, przy utracie drugiego jest drugi dźwięk, a przy utracie trzeciego jest trzeci dźwięk. No, co to się trzeba zrobić? Jakiś ekran startowy, kropelki, żeby znikały jak trafią w typa. No i dodatkowo jeszcze ten przekrój, te strefy zderzeń trzeba poprawić, bo są bardzo duże. I ludzika, i kropel. Dobra, to tyle. Wow, ten sam kosmiczny robak, ale tym razem z drugiej strony podwórka. Czyli jest co najmniej jego rozpiętość to tak stodoła i dom. Inwazja, a może naturalne środowisko? Kto wie? Mamy też takie kwiaty. Zastanawiam się, jak one wyglądają, bo w sumie nie mogłem sobie skojarzyć. I okazuje się, że część już się otwarła. I wyglądają tak. Niezłe, nie? Tu jeszcze dużo z takich bulw. Ale kilka właśnie się już otwarło. O, jeszcze tutaj. Yeah. Dobra, to może dzisiaj trochę stoików się uda. 11 czerwca. Tylko nie pogarszaj sytuacji. O ile bardziej szkodliwe są konsekwencje gniewu i smutku, niż okoliczności, które zrodziły w nas te emocje. Mark Aureliusz. To brzmiało trochę tak truistycznie czasami, trochę tak ci stoicy brzmią momentami. Natomiast myśl jest o tyle dobra, że na przykład w inżynierii została bardzo konsekwentnie zaimplementowana pod hasłem Disaster Recovery Plan. Albo jakiś taki Disaster Recovery Procedure, czy coś takiego. Idea jest taka, że jak coś się strasznego zepsuje, typu, nie wiem, masz Facebooka i nagle serwery nie działają, no to otwierasz teczkę pod tytułem serwery nie działają i realizujesz krok po kroku wszystkie kroki, które tam są podane. I nie ma czasu na lamenty, nie ma czasu zbytnio ani potrzeby na emocje, na gniew, na krzyczenie. Jest idea taka, żeby jak najszybciej to wszystko rozwiązać. No i tutaj też właśnie mniej więcej tam było w opisie przesłania, że jak już jest źle, jak jest się w dołku, żeby przestać kopać. Zatrzymać się na chwilę, spróbować jak najbardziej racjonalnie podejść do tematu i go rozwiązać. Czas na zwolnienia, na kary będzie później. W danym momencie, gdy jest kryzys, to wcale nie będzie pomagać. Kot ucieka przed samochodem mojego taty. Nie wiem, czy on się tu wylegiwał, ale chyba nie, bo ja to
No, gdzie jesteś? Tu się schowałeś. Dobra, stawiam cię. A na zakończenie dnia nagram sobie jeszcze i wam różyczki. Jeszcze dużo pąków nieotwartych. Pierwszy krzak, drugi. Kiedyś sobie obejrzę, bo ja tak sobie robię, że sobie losuję odcinki. Ale pachną niesamowicie. I sobie oglądam jakieś takie losowe odcinki, niezwiązane zupełnie z żadnym tematem. Taką sobie zrobiłem kronikę życia i właśnie sobie kiedyś losuję odcinek, gdzie nagrałem róże i piwonie, a piwonie już trochę przekwitają. Chociaż ta jeszcze jest ładna cała. O, ale pachnie. Szaleństwo, a ta już jest taka przeschnięta. To też zaczęła, w sumie nie wiem co to jest to w środku. Owoce piwoni? Pewnie jakieś niejadalne, bo już byśmy pewnie w sałatkach je mieli. W sumie jest plan B, jak przez cały dzień zapomnę nagrać odcinka, albo kamera mi padnie i przypadną mi nagrania, albo coś się wydarzy, że nie będę miał okazji nagrać odcinka, to plan B polega na tym, że zasiadam na schodach i nawijam do was przez 5 minut. Ja tak sobie świadomiłem, że chyba jeszcze nie nagrywałem żadnego odcinka, ani żadnej sceny ze schodów. Więc teraz po raz pierwszy nagrywam. Chociaż to nie jest odcinek awaryjny, tylko już pożegnalny kadr. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam was już jutro na kolejny. Hej!